Szanowni mili widzowie, dzisiaj znajdujemy się pod katowickim Spodkiem i tutaj rozpoczynam moją wycieczkę na Hel. Jest godzina 6:15. Moim celem jest dojechać do Helu w 7 dni. Bagaż, który z sobą zabrałem, waży 19 kg. Jak Państwo widzą, to jest cały bagaż. Będę się posiłkował nawigacją mapy.com. Tutaj taka ciekawostka, wykupiłem sobie wersję premium i ustawiłem moją średnią szybkość na 10 km na godzinę. I myślę, że to jest dobre założenie, bo z odpoczynkami taka powinna mniej więcej wyjść. Cel na dzisiaj minimum to jest przejechanie 100 km, czyli okolice Radomska, a takie maksimum na dzisiaj to jest około 150 km. Jest to hotel Wodnik na wysokości mniej więcej Bełchatowa. A zatem zapraszam na podróż na Hel. Do celu zostało 100 km do hotelu Wodnik, a zatem czas na małą przerwę przy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Piasek. Około 11 km do Częstochowy. Nagle zaczął padać deszcz. Zatem chwila przerwy
na przystanku autobusowym. Miejscowość, znaczy przystanek nazywa się Łusiec Osiedle. Pozostało 60 km do celu, zatem znowu czas na krótki odpoczynek. Kolejny postój, 32 km od miejsca noclegowego. Droga leśna, dojazd pożarowy, Nadleśnictwo Radomsko. Kolejna przerwa, 11 km od celu podróży na dzień dzisiejszy.
widzowie, do takiego miejsca doprowadziła mnie nawigacja. Na szczęście w pobliżu, tam na górze, jest pan wędkarz i powiedział, że trzeba się spiąć z rowerkiem na górę i kawałeczek w tamtym kierunku jest hotel. A zatem drogę do hotelu. Ostatni odcinek. Szanowni mili widzowie, udało się bezpiecznie i szczęśliwie dojechać do hotelu Wodnik. Dystans przejechany dzisiaj to 153 km. Tutaj jest średnia prędkość 16,35, ale faktycznie ta średnia prędkość z przerwami, które były, wyniosła zaledwie 13 km na godzinę. A zatem jutro kolejny etap. Zobaczymy, dokąd uda się dojechać. Dzień drugi. Opuszczamy hotel Wodnik. Plan na dzisiaj to dojazd do Kutna. Nawigacja pokazuje 119 km. Jest godzina 8:30 rano. Pierwszy postój drugiego dnia po przejechaniu 47 km na pętli autobusowej Sikorskiego w Pawianicach.
Kolejna przerwa 44 km przed hotelem po minięciu Łodzi i Zgierza. Pozostałe 23 km do Kutna. Odpoczynek w miejscowości Piątek. Drodzy widzowie, drugiego dnia udało nam się dojechać do Kutna. To jest dworzec kolejowy. W pobliżu dworca kawałeczek jest hotel, w którym będę nocował. Jest godzina 17:10. Udało się dzisiaj przejechać 120 km. Przez 2 dni razem to jest 275 km. Średnia szybkość przez 2 dni to jest 16,9 km na godzinę, a dzisiejsza średnia wyniosła z postojami 13,9 km, 13,9 km na godzinę. A zatem teraz czas na regenerację, a jutro trzeci, kolejny etap na północ. Godzina 9 rano, zaraz będzie wyjazd z hotelu Inner City w Kutnie. Dzisiejszy plan to dojazd do Torunia. W hotelu nie było żadnego problemu z rowerem, został schowany do garażu. Obsługa bardzo miła, podobnie jak w hotelu Wodnik. Także zarówno jeden, jak i drugi hotel śmiało mogę polecić na to, aby przyjechać z rowerem, i śniadanko też było pyszne. Zatem w drogę do Torunia.
Pierwsza przerwa dzisiaj w miejscowości Rzeżewo-Morzyce, to jest 30 km od Kutna. Proszę zobaczyć, jak tutaj ładnie. Dzień dzisiejszy jest bardzo trudny, ponieważ w zasadzie cały czas jedzie się pod wiatr i nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale myślę, że uda się dojechać do Torunia. Kolejna przerwa na przystanku autobusowym, 71 km do Torunia, w pobliżu miejscowości Skibice. Kolejna przerwa, 55 km do Torunia. Ciągle jazda pod wiatr, generujący duże zmęczenie. Kolejna przerwa, 43 km od Torunia, miejscowość Kaniewo. Wiatr jakby troszeczkę słabł. Kolejna przerwa, 29 km od celu
podróży na dzisiaj. Wiatr jest coraz słabszy. Kolejna przerwa tuż za poligonem toruńskim. Pozostało 15 km do celu podróży. Drodzy widzowie, udało się dojechać do Torunia. To był morderczy etap ze względu na wiatr. Mimo że drogi były najfajniejsze, puściutkie, omijające duże miejscowości. Naprawdę bardzo przyjemna trasa, aczkolwiek wiatr był straszny. Dzisiaj pokonany dystans to 119 km. Średnia prędkość 11,7 km i czas jazdy ponad 10 godzin z przerwami. Cały dystans do dnia dzisiejszego to 303 km. Przepraszam, to jest dystans do Helu. 396 km jest przejechane. I średnia prędkość jazdy na całym odcinku 16,27. Zatem teraz czas na odpoczynek, a jutro znowu w drogę. Szanowni widzowie, hotel, w którym spędziłem noc, to był B&B. Rower był zamknięty w pomieszczeniu. Śniadanie i nocleg były w porządku. Dzisiejszy etap do Starogardu Gdańskiego ma 128 km. Mam nadzieję, że nie będzie pod wiatr. Planowany czas wyjazdu spod hotelu 9:15.
czas od Torunia jedzie się odizolowaną ścieżką rowerową. Nie ma tu w zasadzie żadnego ruchu. Trudno tu spotkać kogokolwiek. I pierwsza przerwa 103 km od Starogardu Gdańskiego. Kolejny postój, 90 km od celu, po minięciu Chełmna. Kolejna przerwa tuż przy przejeździe kolejowym w Laskowicach. 66 km do celu podróży. Przerwa w lesie, 49 km do celu, nadleśnictwo Osie.
29 km pozostało do końca etapu. Granica miejscowości Byłyczek i w tym punkcie wybiło 500 km podróży. Ostatni postój w dniu dzisiejszym. Pozostało 10 km do noclegu, a rzekę, którą Państwo przed chwilą widzieli, zwą Wda. Widzowie, niestety wydarzyła się taka malutka pomyłka i nawigacja skierowała mnie do niewłaściwej miejscowości. Już myślałem, że jestem u celu, a tu się okazuje, że jednak 20 km dalej. A cóż, trzeba będzie jechać. Drodzy widzowie, udało się dotrzeć do celu. Jest już po 21:30. Dzisiejszy dzień na rowerze to było 12 godzin 44 minuty. Średnia prędkość 12,4 km na godzinę i pokonany dystans 151 km. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj na liczniku. Mamy już 550 km przejechane, a średnia prędkość
16,16. Przydało się dzisiaj oświetlenie w rowerze. To bardzo ważna sprawa i kamizelka odblaskowa. Zatem jutro kolejny etap. Tutaj na gorąco jeszcze chcę powiedzieć, jak to się stało, że nawigacja doprowadziła mnie pod niewłaściwy adres. W okolicach Świecia to chyba było, o ile się nie mylę. Nawigacja podpowiedziała, że znalazła krótszą, szybszą trasę i ją wybrałem. I tak to się właśnie stało, że adres był niewłaściwy i trzeba było jeszcze sobie przejechać chyba 26 km. Szanowni widzowie, rozpoczyna się kolejny dzień podróży. Noc spędziłem w hotelu Biały Kruk. Mogę ten hotel polecić na taką wyprawę. Rower miałem w pokoju. Pokój miałem bardzo duży. Śniadanko było przepyszne i obsługa też przemiła. Dzisiaj pada cały dzień. Założenie na dzisiaj mam takie, żeby dojechać do Gdyni. Tam mam zarezerwowany nocleg. Jest to 78 km i w dniu dzisiejszym będę potrzebował pelerynki przeciwdeszczowej. A zatem pomału w drogę. Pierwsza przerwa 56 km do celu. W miejscowości Gołębiewko. Deszczyk pomału ustaje, ale na trasie znowu pojawia się niesprzyjający wiatr i czasem bardzo porwisty. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Kolejna przerwa, 39 km od celu podróży na dzisiaj, od Gdyni.
miejscowość Arciszewo, czyli pomalutku zbliżam się do Gdańska. W pewnym momencie już było widać żurawie portowe. A tutaj jest taka ławeczka, miejsce odpoczynku. Szanowni widzowie, pierwszy kontakt z morzem. Dotarłem do Gdańska. 610 km podróży. Po prawej stronie jest pomnik na Westerplatte. Zachęcam do zapoznania się z materiałem na moim kanale o Westerplatte. Helu niestety dzisiaj nie widać, ale widok jest naprawdę piękny. Choćby dla samego tego widoku warto było tu przyjechać rowerem. Szanowni widzowie, udało się dojechać do Gdyni. Było nieco poniżej 80 km. Średnia prędkość dzisiaj z postojami wyniosła ciut ponad 10 km na godzinę, 10,2 km. I tu sobie zobaczmy, mamy już 629 km. A średnia prędkość całej trasy spada. Już jest tylko 15,92. Zmęczenie coraz bardziej daje się we znaki. Jutro kolejny dzień, kolejny etap.
Rozpoczynam 6. dzień podróży. Dzisiaj spałem w willi Pieńkowskich. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajne pokoje, czyściutko, milutko, bardzo dobre śniadanko, bardzo miła obsługa. Rower schowany, nie było żadnego problemu. Można polecić to miejsce na przystanek z rowerem. Dzisiaj wyjazd dalej na północ, kierunek Władysławowo. Dochodzi godzina 10. Pierwsza przerwa po przejechaniu 17 km do Władysławowa. Do noclegu pozostało 20 km. Jest 9 km trasy dzisiaj, około 8 czy tam 9 km do końca. Przerwa, punkt odpoczynkowy pomiędzy Puckiem a Władysławowem. Proszę zobaczyć, jaki ładny widok. Szanowni widzowie, udało się dojechać do miejsca dzisiejszego odpoczynku we Władysławowie. Przejechany dystans dzisiaj to jest 38 km ze średnią prędkością 8,2 km na godzinę. Dzisiaj jest tak bardzo niska ta prędkość, ponieważ na tym ostatnim postoju nad Zatoką Pucką zaczął bardzo mocno padać deszcz i po prostu czas przerwy się bardzo wydłużył. Średnia prędkość na całym odcinku od Katowic do Władysławowa to
Średnia prędkość jazdy bez postojów to jest 15,82 km na godzinę, a całkowity przejechany dystans to jest 667 km. Jutro ostatni etap podróży Hel. Szanowni widzowie, 7 dzień podróży, minęła godzina 10:15. Noc spędziłem w pensjonacie Roma. Co prawda on nie serwuje śniadań, ale pani, bardzo miła pani właścicielka przygotowała mi pyszną jajeczniczkę rano wraz z pomidorkiem, z chlebusiem, kawkę, herbatkę. Naprawdę bardzo miła pani. Rower był schowany w garażu, nie było problemu z rowerem. Także bardzo sympatyczne miejsce. Na Hel według nawigacji pozostało 35 km. Zobaczymy, może uda się dojechać. Zatem komu w drogę na Hel, temu rower. Pierwsza przerwa nad zatoką. Pozostało 24 km do Helu. Kolejna przerwa, 16 km od Helu, jastarni w cieniu. Kolejna przerwa, nawigacja pokazuje 10 km do Helu, ale nie można sobie odmówić satysfakcji postoju przy tabliczce Hel. Można powiedzieć, że udało się. Szanowni widzowie, udało się dojechać do Cypla na Helu. Widzą Państwo napis Hel, początek Polski.
Taki mamy stąd widoczek. Dzisiejsza trasa to było 38,41 km. Dosyć krótki etap, średnia prędkość 8,8 km na godzinę. Z postojami oczywiście i teraz zobaczmy statystyki z całego przejazdu. 706 km przejechane, 44 godziny 52 minuty 22 sekundy to jest ciągła jazda. Średnia prędkość jazdy to jest 15,73, a prędkość maksymalna wyniosła 47,88. Piękne miejsce. Warto było tu przyjechać, przejechać praktycznie całą Polskę. Najfajniejsze etapy to były z Kutna do Torunia, mimo że wiatr był bardzo niesprzyjający, oraz tu z Władysławowa na Hel. Bardzo przyjemne trasy, bardzo fajne odcinki. Także teraz pozostaje się troszeczkę pocieszyć widokami, nacieszyć widokami i drogę powrotną pociągiem do Katowic. Po przejechaniu 700 km ponad nie można sobie odmówić kąpieli w Bałtyku. Morze jest wyjątkowo cieplutkie, jest bardzo przyjemnie. Mimo że są meduzy, jest ich bardzo dużo, ale żadna nie parzy, także ochoczo należy się wykąpać. Dojechałem do stacji kolejowej na Helu. Stąd już dalej pojadę pociągiem. A jeszcze Państwu pokażę, ile na chwilę obecną jest kilometrów na liczniku. Jest rowerek, który dobrze się sprawił, a na liczniku jest 710 km. Szanowni widzowie, pociąg TLK Wydmy do Bochumina przez Katowice został już podstawiony na peron, zatem teraz rowerek tylko do pociągu i do Katowic. Mam nadzieję, że materiał troszkę Państwa zainteresował i serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.